Wyobraź sobie świat bez kwiatów. Szary, pusty, gdzie już prawdopodobnie nigdy nie kupisz tych świetnych dżinsów, które wpadły ci w oko, ani nie skosztujesz ulubionej szarlotki. Dlaczego? Ponieważ bez kwiatów nie ma też plonów, na przykład jabłek, albo jest on znacznie mniejszy, jak w przypadku bawełny. Taki scenariusz niewątpliwie jest prawdopodobny, jeśli zabraknie na naszej planecie zapylaczy. Zacznijmy od tego, czym właściwie jest ta niezwykła grupa. Są to owady, choć nie tylko, które przenoszą pyłek z jednego kwiatu na drugi, zapewniając tym samym możliwość ich rozmnażania, a co za tym idzie, powstania owocu oraz ostatecznie nowej siewki. Dzieje się to, kiedy owad zwabiony obietnicą pokarmu siada na kwiat. Nie w głowie im ratowanie ludzi przed niedoborem szarlotki, a raczej siebie przed głodem. Owad odżywia się, ale pewna część pyłku przyczepia się do jego ciała. Dzięki temu, kiedy sześcionóg zmienia miejsce stołowania, ten złoty puder może zostać przeniesiony na inny kwiat. Ten sposób zapylania jest na tyle skuteczny, że rośliny od okresu kredy, kiedy po ziemi stąpały jeszcze dinozaury, ewoluowały, aby zapewnić skuteczne wabienie owada jako wektorów swojego pyłku, efekty czego możecie podziwiać w naszej serii filmów o łąkach kwietnych. Zależność między roślinami a zapylaczami jest zatem bardzo ścisła. Tworzyła się na przestrzeni milionów lat, a jej skutkiem ubocznym jest wręcz niewyobrażalna różnorodność kwiatów wytwarzanych przez rośliny. Tak samo zachwycające jest bogactwo owadów. Chyba najbardziej znanym zapylaczem jest pszczoła miodna, która od dziecka kojarzy nam się z pszczółką Mają, ulami i słodkim miodem. Jednak mało kto wie, że w Polsce występuje aż 485 gatunków pszczół zaliczanych do 6 rodzin: pszczołowatych, smuklikowatych, spójnicowatych, lepiarkowatych, miesiarkowatych i pszczolinkowatych. Różnią się one wyglądem, kolorem, wielkością oraz miejscami gniazdowania. Są wśród nich gatunki żyjące w społecznościach, np. trzmiele budujące swoje gniazda w ziemi, ale też wiele z nich to samotnicy, np. pospolita murarka ogrodowa gniazdująca w otworach w martwym drewnie, pustych łodygach czy trzcinach. Albo lepiarka wąskopasa, zakładająca gniazda w piaszczystej glebie. Stąd istotne jest zadbanie o odpowiednią mozaikę siedlisk w przestrzeni miejskiej, stwarzających pszczołom zarówno źródło wartościowego pokarmu, jak i miejsc do gniazdowania. Wiele gatunków pszczół występuje w miastach. Na przykład na terenie Bydgoszczy stwierdzono dotąd aż 249, a w Łodzi 203 gatunki pszczół. Atrakcyjnym sposobem wspierania różnorodności gatunkowej pszczół, i nie tylko, jest zakładanie tzw. miejskich łąk kwietnych. Nasze badania w ramach projektu Eden City pokazują, że na miejskich łąkach kwietnych można spotkać co najmniej 48 gatunków pszczół, czyli aż 10% gatunków pszczół występujących w Polsce. Wśród nich licznie reprezentowana jest rodzina pszczołowatych, z pszczołą miodną na czele, dla której w miastach popularne stało się stawianie uli. Ale na miejskich łąkach kwietnych można spotkać też rzadkie gatunki, takie jak makatka tarczkozębna czy trzmiel zmienny. Miejskie łąki kwietne są dla pszczół przede wszystkim stołówką, dlatego niezwykle ważny jest skład gatunkowy roślin na nich występujących. Dlaczego? Różne gatunki pszczół są przystosowane do pobierania nektaru z różnych kwiatów. Na przykład pszczoły krótko- i długojęzyczkowe będą korzystały z kwiatów o innej głębokości kielichów. Niektóre pszczoły, określane mianem polilektycznych, na przykład murarki ogrodowe czy trzmiele, korzystają z pyłku wielu gatunków roślin, ale inne, oligolektyczne, są związane tylko z kilkoma gatunkami roślin, bądź tylko z jednym, monolektyczne, na przykład misierka lucernówka. Baza pokarmowa to nie wszystko. Warto zadbać o miejsca rozwoju pszczół. Z odsłoniętych kawałków gleby na pewno ucieszą się lepiarkowate, a z popularnych tzw. hoteli dla owadów chętnie skorzysta murarka ogrodowa. Jeśli zabraknie na świecie zapylaczy, świat utraci całą gamę barw, zapachów i bzyczących melodii ulatujących spod skrzydeł zapracowanych owadów. Miejskie łąki kwietne wspierają bioróżnorodność miast, lecz każdy z nas może również pomóc zapylaczom. Poznawaj biologię pszczół i twórz dla nich dogodne siedliska w ogródkach, na balkonach, a przede wszystkim w wiadomościach innych.